Witam w części drugiej. Dzień dobry. Ptaki śpiewają, kwiaty kwitną, jabłonie przekwitły. Czy mróz nie potraktował ich źle? Zobaczymy, czy owoce będą. Ten mój teren kwietno-warzywny został już ogrodzony siatką leśną. Będą się pieły tykwy, jak wykiełkują fasole. Po tejże siatce, co kwitnie z cebulowych. W styczniu przesadzane były te cebulowe moje. To są szafirki. Wiele odmian. Zaczyna kwitnąć dopiero. Wiele nie kwitnie, bo późno przesadzone, bo maleńkie cebulki. To są tulipany. Narcyzy długo kwitną, piękne są. Tu przepiękne tulipany. Ptaki śpiewają. Mrusia rozbójniczka. Tak? Narcyzy przekwitły. Tu będzie prawdopodobnie 12 sadzonek arbuzów rosło. I różne inne. Chodźmy. Bób wykiełkował siany do gruntu. Aronia kwitnie. Wchodzimy na dawne stanowiska arbuzowe. To bardzo cieniste. Tu rosną przesadzone porzeczki. Późną jesienią. Bób z naszych nasion zebranych z zeszłego roku. Jakieś 2 odmiany. Ślimaki ślady zostawiają i zostały posypane granulki niebieskie. Bób miesiąc temu siany. A tam dalej na końcu również bób rośnie. Tu super mają się porzeczki przesadzone i agresty. Wysiana pietruszka, marchewka, poziomki siane z nasion w zeszłym roku. A tu cebulki. Red Baron, 17 marzec sadzone. Alibaba, biała. Ty, Alibaba. Alibaba jesteś, Brusia. Byłaś z tych cebul. A tu już gruby szczypior. To jest cebula nasza. Siana z nasion w zeszłym roku. Przechowała się przez zimę i posadzona. A tu denta. Bób bizon. 25 marzec. Okrywany był białą agropłukniną. On jest znacznie mniejszy od tego, który był miesiąc temu z naszych nasion siany. A tu bób bonus.
I bób Bartek. 25 marzec. Tu natomiast buraki. Cały rządek. I tu buraki. Kier. 25 marzec. Tu jest wszędzie kier. A tu taki. A tu trzecia odmiana, Patryk. No z tym jest gorzej, nie widzę. A w tym miejscu 3 rzędy truskawek sadzone późną jesienią. Zaraz powiem, jakie odmiany rosną w tych rzędach. Dukat. Polka. Tak, Polka. Oraz trzecia odmiana to Kent. No i cóż, tu mówiłam, marchewka Lenka. Tu ją gdzie widać. Tam też druga odmiana marchwi i pietruszka. Opuszczamy zatem to stanowisko i chodźmy do pomidorków i arbuzów. O, a tu prawdopodobnie, no jeszcze trzeba wypielić, dereń ugołek, czyli węgielek, nasz nowy nabytek. Pierwsze owoce są. Drzewko 3-letnie. Sadzone było w zeszłym roku albo 2 lata temu. Już nie pamiętam. Czyli jest 3-4-letnie. Owoce prawie czarne. A w tym foliaczku, jak żołnierze, rosną sałaty. Pekińska i nie tylko. I właśnie kapusty. Ale znowu pewnie przyjdą podziemne szkodniki i poniszczą. Ostróżki do rozsadzenia. Czas pędzi. Koci miętka. A jeszcze tak, jak już relacja, to relacja. Tu w tym miejscu nowym jest na rozsadę wysiane dużo dobra roślinnego, ale jeszcze nie kiełkuje. Są tu nagietki, kukurydze, słoneczniki. O, coś się pojawia. Widzę, tu jest kiełek. Moja kukurydza. Tu fasolnik retnodydl. Kiedy to było siane? Poczekajcie. 20 kwiecień. Tak. Numerami oznaczyłam. Wiele roślin muszę okrywać, ponieważ koty robią sobie tu kuwetę. Ale i teraz po tej agro chodzą, a w tej części mają kuwetę. No cóż. To co, tak szybciutko zacznijmy. Wszystkiego nie będę tutaj omawiała, bo nie ma sensu. Ale to są arbuzy, które wykiełkowały jakoś tak 8 dni od siewu. Wiele odmian. One są już, jeżeli człowiek był w domu cały dzień, jak w weekend, tak, to rano wystawiałam na dwór je na pół cień, półsłoneczne miejsce. Potem chowałam troszkę w cień, bo słoneczko mocno operowało. Zobaczcie.
zrzuciły z siebie łuski, obudowę. No i gdy wystawimy na słoneczko, na promienie, to popali. Dlatego tak w półcień chowane były. I codziennie już wystawiane będą. Karolina Kras. Panie Andrzeju, jest ta pańska rekordowa Karolina Kras. 118 kg ważyła matka tej siewki. Gratuluję. Rekord został pobity polski w Krapkowicach w zeszłym roku przez pana Andrzeja Felcyna. No i tak wyglądają niektóre. Tu na przykład do nauki szczepień w takich zbiorczych, nie tylko run. Część jest z moich nasion, z moich zbiorów, a większość rzecz jasna ze świata kupnych. Tak, także masowo kiełkują arbuziaki. Tu jest pomidor mega groniasty, czerwony. 3 sztuki. Słoneczników część. Karolina Kras z Serbii. Alokazja. Czy tam kolokazja, nie pamiętam, to dostałam. Dynia, triambl. Na próbę wysiana. No, dużo się dzieje. Pomidory parę dni temu przepikowane zostały. Około 40 odmian ogólnie jest. Tu są cuda moje arbuzowe. Czarny ogier. Maliniak, konik morski. Z drugiej strony, no tu też arbuzy. Marco, Moment Stars, 2 księżyce. Także koniecznie na dwór trzeba, wiecie, wystawiać, żeby to było niewiotkie, mocy. Niech się hartują, rosną. Już jak wykiełkowało, to z górki, powiedzmy, póki nam szkodnik pewien nie zaszkodzi. Tu jeszcze pomidorki niepopikowane, arbuzowy. A to są papryki na przykład dosiane 9 kwietnia, bo tak późno dojechały nasiona. Grunt, że dojechały z Holandii to tylko jedno. Złotej linii to jest pomidor, tu Dulce Espanie. To są najmniejsze moje papryki. Tu się kalle wybudzają. Tu są też dynie. Naked Bir. Beznasienna. Ale zobaczcie, tu już łodyżki dłuższe, bo człowiek był w pracy i co pół dnia w ciepłym pokoju. Więc niektóre są już długawe. I tu popikowane pomidorki. Wszystko ma podpisy. Tym razem na taśmie izolacyjnej, na obrzeżach. Epifilium. Czerwone też już w pąkach. Kalele. I tu co? Na przykład melon. Wiecie, że jeszcze właśnie nie wysiałam melonów. Mało ich sieję w tym roku. Tu są zaledwie 3 odmiany, ale jeszcze kilka chcę wysiać. 22 kwiecień był siany. Jest 1 maj. 8 dni temu. Słonecznik ozdobny. Melon sum, mały, żółty, pyszny. No wspaniałe arbuzy, dynia, gołonasienna. Ja. Kolego, zobacz, magu. Słonecznik, tak. Ukorzeniają się. Pelargonia, o taka piękna. A tu złotowolicy z zebranych przeze mnie nasion w 2021 roku. 10 września był zbiór wtedy. To do nauki szczepienia. A tu w papierku nasionka kumkwatu podkiełkowuję.
czyli owoce, który jemy ze skórką. I jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie kiełkują nasionka. Tu spójrzcie, nareszcie, ale z moich obserwacji wynika, że podkładki, ja mówię o tym w moich warunkach, że podkładki muszę siać wcześniej od arbuzów. Wolno kiełkują. 24 kwiecień Sprinter wysiany. Road Power. To wczoraj pojawiły się te pierwsze. Dalej. Shintoza, panie Andrzeju, od pana kiełkuje. Natomiast tamta Vito niestety jak co roku nie kiełkuje prawie wcale. Lub bardzo późno. Dynia figolistna. Pan Andrzej, tak. Zaprawiane nasionko jest. Karniwor, podkładka. A tu natomiast są tykwy. Chyba 12 odmian. Moczyły się prawie 2 tygodnie. Nic to nie dało, więc obcinaczką do paznokci brzeszki delikatnie obcięłam. A teraz spójrzcie. Ta taca to są siewki arbuzów, które wczoraj późnym wieczorem wykiełkowały. Natomiast wczoraj rano nie było śladu. Wieczorem, jak przyszłam, to już było widać, że wylazły z ziemi lub się tak pojawiły. No i tak, na koniec dnia wszystko, co wykiełkowało, czy w połowie dnia, zależy jaki to dzień, zbieram do jednej palety i co robię? Biorę zeszyt. Tu są akurat pomidory. Biorę zeszyt, słuchajcie. A odmian jest w sumie to chyba ze 150. O, i piszę. Spójrzcie, która odmiana pierwsza wykiełkowała. Numer 169, Lemon Drop. 24 kwietnia, a wysiany 16 czy 17 kwiecień. Tak były pierwsze arbuzy siane. 24 kwietnia. To jest odmiana przepyszna, żółta skóra, żółty miąższ, przeraźliwie pękająca. No i potem i tak. Tyle widzicie. Tu numeruję. Tu numer odmiany. Data skiełkowania. Trochę się już tego uzbierało. Jest 1 maj. Tu już przestałam numerować, bo czasu brak. No i teraz właśnie to, co zbieram, to zapisuję. I tak codziennie. Arbuzy. Melonów nie piszę, dyń, cukinii też nie. I teraz patrzcie. Wczoraj wieczorem nie było widać, że coś tu się dzieje. Przez noc. Numer 138. Nie pamiętam odmiany, ale jest to polski producent. I takie coś już odstawiam. To też polski producent. O, widać przez noc ile Yellow Wonder, super, z chorwackiego sklepu. No widać. I teraz właśnie to wszystko jak spiszę idzie, bo pogoda jest przepiękna, idzie to na dwór. Niech od razu się hartuje. No, sacharny je usta, zobaczcie. A wieczorem wyjdzie znowu kolejna partia. I tak dalej, i tak dalej. Tu mamy dynię. Na przykład Titan. O, melon titowka. 22 kwiecień siany. Cukinia rogosa z Węgier, ze sklepu węgierskiego. I tak dalej. Kabaczek gigant. Di Parma. 23 kwiecień siew. Dzisiaj widzę wykiełkował. O, dynia Maroko jest z Węgier. Wale Irak. Sklep. No i taki przegląd trzeba czynić często. Tu się ukorzeniają gałązki hibiskusów, jakieś figi, lantany.
I wchodzimy dalej do pomieszczenia. Kolejne wysiewy. Zauważyłam, że mimo, że jest to mniejsze pomieszczenie, no, ma mniejsze okno, to słabsze kiełkowanie jest. Albo po prostu takie odmiany. Trzeba wiedzieć, o, tu już mamy. Wczoraj właśnie zdjęłam jedną doniczkę, numer 70. Tak, chyba stąd zabrać muszę. Nie chyba, tylko na pewno. Charleston Grey. Dobra. Muszę stąd zabrać te skrzynki i do pomieszczenia obok wynieść, albo w ogóle do oranżerii. Także tak to u mnie wygląda. A tu w torbie czekają okazyjnie kupione za grosze Boszą. Był kiedyś mi takie długie tabliczki. To pójdzie do wielu sadzonek. 150 łącznie takich tabliczek. Jedna rzecz. Pierwszy raz w tym roku używam doniczek torfowych i nie będę ich używała. Owszem, można na szybko, ale do arbuzów czy do takich roślin, które czekać muszą długo, bo są ciepłolubne, aż je wysadzimy, to nie chcę. Gniją, rozłażą się. Uważam, że dobre będą do fasolników czy słoneczników, bo to szybko kiełkuje. Szybciej można posadzić do gruntu. A tak to niestety do arbuzów, do dyniowatych nie będę stosowała torfowych. Jeszcze tu wrócę, bo wiecie, naprawdę nie ma jak tego wziąć. Podlewać trzeba, rozwala się to, etykietka jest wsadzona. Jedynie dobre, że wsadzamy takie coś od razu do ziemi. I spójrzcie jeszcze jedno, od dołu jest mokro. A gdzie tu? Góra ma być mokra, bo na górze jest nasionko. Dół to jest ważny wtedy, gdy już mamy korzonki. To wtedy one, owszem, ciągną tam w dół do wilgoci, ale nie teraz. A tu góra jest sucha, mimo że wczoraj wieczorem podlewane. Także dla mnie do... O, białe rozy są. Jest, wyszedł. I Asterix wyszedł, proszę bardzo. Hurra. No to taka uwaga. Trzeba wszystko przetestować. A tu słuchajcie, nic nie wykiełkowało. I z moich nasion, i od kogoś. Kiwano jedno, drugie. Niektóre dosiałam, z innych nasion wykiełkowały. No proszę, ruszył się fasolnik egipski. Wczoraj nie było. 26. Zobaczcie. 26. Co? Marzec. 6 sztuk fasolnika zostało posiane. Jedno wylazło. Już swego czasu pomyślałam nawet, czy ja tu włożyłam nasiona? Bo może nie włożyłam, ale jest. Wszystko tu było. No, ziemia też jest inna, bo na początku miałam taką ziemię, no cięższą, potem już kupuję sprawdzoną, leciutką, biało-niebieskie opakowanie. Też kiedyś pokazywałam w filmach. A kto to tutaj czeka na mnie? Bambaryłka kocia, Frecia, nasza ogrodniczka, strażniczka. Tak. Cieszy się, że pani w domu jest, że ma wolne. Dawaj ją, dawaj Frecie. I możemy razem iść do ogródka. Powiedz, przygarniajcie państwo kotki do domu. Przygarniajcie. Bezdomne. Dokarmiajcie. A jeszcze pokażę, jak wygląda hajotka, czyli kolczoch jadalny. Ten, który sadziłam pewien czas temu. To jest do posadzenia kolejne. Tu wypuszcza już, prawda, zielone. Zjemy, posadzimy. A jeszcze zobaczcie w tych torfowych toniczuszkach ogórki Dragon X z różnych źródeł.
w filmach pokazywałam, gdzie kupowałam. I tak samo jak z arbuzami. Wyłazi zielone od razu. Mam tu słonecznik ozdobny. Od razu wynoszę. Śremski. Jeszcze będą dosiewane oczywiście. No, chodźmy teraz do Kolczocha. Jak wygląda ten sadzony. Proszę, oto 7 kwietnia sadzone chajote, kolczoch jadalny. I tylko u niego życie jest, natomiast u pozostałych, u jakon, nic nie wykiełkowało. Siejcie Państwo jeszcze arbuzy, jest czas, można jeszcze. Potem na bardzo słoneczne miejsce, jak najbardziej posadzicie. No, to jest pnącze. Kto nie oglądał, nie wie. Owoc można kupić w Auchan, 8 zł, kosztuje 10. Sztywna roślinka. Brugmansje ukorzeniają się. Ania, to tomatinka. Jakieś różne cuda. I kwiaty wybudzają się. Mieczyki będę sadziła. Jeszcze kilka dokupiłam. Tu są eukomisy różne. I nie tylko. Chryzantemy, słuchajcie, przetrwały bardzo późne sadzenie też. A, jeszcze rzućmy okiem. Selery, pory. Kanny też wybudzają się. Frezja. Marko, zobacz moją frezję. Cebulę nasiona, natomiast tu świat kwiatów jeszcze nic nie ma. Farbownik ukorzenił się, 2 sadzonki. To znaczy miał szczątkowe korzonki. Pelargonie ukorzeniają się. Burak, bitrot, lola. No jest jeszcze tego. Tu mamy starozagorski kamusz, por 17 lutego siany. Wianecznik, no nic. I widokiem na mru nie zakończę. Trzeba działać. Kto z Państwa ma weekend długi, to niech pędzi do ogrodu. Wiadoma sprawa. Zaczynamy. Powodzenia życzę Państwu.